Jak to możliwe, że dziecko, które nie zna dobra ani zła, rodzi się w stanie grzechu? To pytanie porusza serce i wstrząsa sumieniem, bo przecież gdy patrzymy na nowo narodzone dziecko, widzimy niewinność, bezbronność, czystość. Jak zatem można mówić o grzechu pierworodnym? Czy nie kłóci się to z obrazem Boga jako dobrego i miłującego Stwórcy? A jednak Kościół od wieków głosi, że każde ludzkie życie, choć w swej istocie pochodzi od Boga i jest dobre, nosi na sobie ślad duchowego zranienia, które nie pochodzi z jego własnych wyborów, ale z historii całej ludzkości. Nie rodzimy się dziećmi diabła, bo szatan nie stwarza życia, jedynie Bóg daje życie. Ale rodzimy się oddzieleni od Boga, bez pierwotnej więzi, która została zerwana przez grzech pierwszych ludzi. Grzech pierworodny to nie osobisty czyn dziecka, ale stan duchowej niepełności. Dziedziczna rana, która sprawia, że człowiek od samego początku życia łatwiej skłania się ku złu niż ku dobru. To nie jest potępienie, to nie jest wyrok, to raczej głód miłości, pustka, która czeka, by została napełniona miłością Bożą. Święty Paweł mówi, że z natury jesteśmy dziećmi gniewu, co oznacza, że bez Chrystusa pozostajemy poza przymierzem z Bogiem, niezdolni do życia pełnią. Ale to nie znaczy, że jesteśmy skazani. Dziecko nie wybiera zła, nie może jeszcze popełnić grzechu, ale potrzebuje zbawienia tak samo jak każdy człowiek. I właśnie dlatego chrzest ma sens także dla dziecka. Bo chrzest nie jest nagrodą za rozumienie Ewangelii, lecz darem Bożej miłości, która zawsze uprzedza ludzką decyzję. Dziecko, ochrzczone czy nie, pozostaje w tajemnicy Bożego miłosierdzia, ale sakrament chrztu jest uprzywilejowanym momentem, w którym Bóg dotyka duszy i rozpoczyna z nią swoją historię zbawienia. Niech to pytanie nas nie oddala od Boga, ale zbliży do prawdy, że wszyscy jesteśmy zranieni, lecz wszyscy jesteśmy też upragnieni przez Boga, który pierwszy wychodzi nam naprzeciw.